Donald Trump dobrotliwie odracza swoje druzgocące uderzenie w kierunku Iranu. Zanim uwierzymy w tą łagodność, zobaczmy, ile razy odkładał już swoje groźby. Zawsze wtedy, gdy okazywało się, że nie docenił przeciwnika. Trump wdał się w wojnę celną z Kanadą. Pozycji siły, a skończyło się tym, że z pierwotnego planu nie zostało prawie nic. Kanada przyspieszyła szukanie alternatywnych rynków i dostawców, co Ameryce odbija się już na surowcach i łańcuchach dostaw. To najważniejsze, na zaufaniu. Kanada najprawdopodobniej nigdy już w pełni nie zaufa USA. W wojnie handlowej z Chinami jego największe cła w historii po serii odroczeń zmieniły się w dziurawą wydmuszkę. Pekin wykorzystał ten czas, żeby umocnić swoją pozycję i zaczął wyrzucać amerykański przemysł z każdego możliwego sektora. Każdą, nawet najmniejszą zależność traktuje teraz jak słabość. W ciągu najbliższych 10 lat efekty tych działań będą dewastujące. Dziś widzimy tylko śnieg na szczycie, ale to zapowiedź lawiny. W sprawie Ukrainy groził Moskwie twardym dealem, ale cofał się za każdym razem, gdy widział, że Rosja potrafi dłużej wytrzymać koszty wojny i sankcji, a każda próba nacisku kończyła się wzmocnieniem BRICS, bloku krajów rozwijających się z młodą demografią, która stanowi bazę około 4 miliardów ludzi i kontroluje większość kluczowych sektorów, większość kluczowych surowców, od ropy i gazu po metale rzadkie, podczas gdy Zachód ma około 1,2 miliarda konsumentów i coraz mniejszy wpływ na źródła tych zasobów. Pomysł kupna Grenlandii, a później groźby przejęcia jej siłą miały pokazać butę. Skończyły się kompromitującym wycofaniem i spadkiem zaufania. Europa zaczęła aktywnie szukać nowych rynków. NATO coraz częściej wygląda na samą nazwę bez realnej spójności. A to był pierwszy moment, kiedy europejscy sojusznicy jasno powiedzieli, że nie pójdą z USA na wojnę z Iranem i muszą zmniejszyć zależność od Waszyngtonu. W Danii wojsko przygotowuje plan wysadzenia pasów startowych w Grenlandii. Na miejsce wysłano żołnierzy z materiałami wybuchowymi, ostrą amunicją i zapasami krwi, żeby w razie amerykańskiej inwazji uniemożliwić USA przejęcie wyspy. W Wenezueli po porwaniu Maduro i zatopieniu kilku łodzi z ludźmi nie pojawiły się żadne wielkie zyski. Duże koncerny naftowe odmówiły poważnych inwestycji. Kontrola nad sektorem ropy jest tylko częściowa, a plany przeprowadzenia głębszych zmian zostały odroczone, bo nie ma narzędzi, żeby je wdrożyć. Jaki wniosek z tego płynie? Odroczenie to mechanizm ukrycia niemocy, nie nazywania rzeczy po imieniu, czyli porażką. W Polsce często mówimy na takie działania słomiany zapał. Trump rozgrzebuje coraz więcej różnych spraw i praktycznie żadnej nie kończy. W konflikcie z Iranem moim zdaniem nastąpił przełom. Wcześniej prezydent Trump częściowo naginał rzeczywistość. Tutaj po odpowiedzi dyplomatycznej Iranu, że nawet rozmowy nie są prowadzone i że Iran nie rozmawia z Trumpem ani z żadnym przedstawicielem Białego Domu. Wielokrotne spekulacje o mitomanii prezydenta zostały potwierdzone, a kłamstwo jest udowodnione. Politycy słyną z tego, że kłamią, ale zawsze chodzi o to, by nie dać się na tym złapać. Iran tym drobnym komunikatem powiedział światu: uwaga, to kłamca. I teraz każdy film, artykuł w gazecie o tym mówi. Skoro ustaliliśmy, że odroczenie to maskowanie czegoś, to przyjrzyjmy się, co Donald Trump próbuje ukryć przed światem. Cały atak prowadzony na Iran można określić z dużej chmury mały deszcz. Zabicie przywódcy nic nie dało. Zastępcą jest syn, młodszy, silniejszy, z większą determinacją. Zniszczenie reżimu? System władz zaprojektowany jest jak rozproszona sieć. By go zniszczyć, trzeba zmienić mentalność ludzi mieszkających w tym kraju. W tych atakach zniszczono liczne uzbrojenie Iranu i infrastrukturę. To przeciętnego mieszkańca nie interesuje. To, co go interesuje, to że wzorem wojny w Gazie zabito bardzo dużo cywilów i niestety dzieci.
Ta przemoc łączy ludzi, buduje złość i daje motywację, by przeciwstawić się tej niesprawiedliwości. Czy jeśli przed wojną byłeś przeciw reżimowi, ale w amerykańskim ataku ginie ci dziecko, żona, matka, ojciec, nawet najlepszy kolega, czy powiesz super, to uderzenie w źródło reżimu? Czy powiesz nienawidzę USA i niech reżim, którego nie znosiłem, dowali im za tą krzywdę? Według Hrana od początku konfliktu w Iranie zginęło ponad 1400 cywilów, z czego 214 to dzieci, czyli ponad 15% wszystkich ofiar cywilnych. Reżim nie musi się tu specjalnie wysilać i kłamać, jak robi to Donald Trump. Wystarczy kilka dobrze zrobionych zdjęć zabitych dzieci, plecaków we krwi czy wykopanych dołów, by je pochować. Ten obraz mówi więcej niż tysiące słów. Przeciętny Amerykanin nie chce wojny. To był jeden z powodów, że głosował na Donalda Trumpa. I jeśli tego typu zdjęcia przedostaną się do USA, czy powie super, czy raczej mam drożyznę w sklepach, paraliż na stacji benzynowej i te zabite dzieci mają mi zapewnić lepsze jutro? Każda wojna to tak naprawdę walka na zasobność portfela. Ameryka w tym konflikcie reklamuje wszystkie produkty, które stara się sprzedać. Najnowsze samoloty, helikoptery, rakiety, systemy obrony. Problem w tym, że to nie są amerykańskie państwowe produkty, tylko sprzęt należący do korporacji. I powoduje to, że ten 1% bogatych staje się jeszcze bogatszy. Ameryka robi to w dodatku rozrzutnie. Potrafi wystrzelić sarwę obrony za miliony dolarów do ataku za tysiące dolarów. Pojedynczy dron Shahed kosztuje Iran 20 tysięcy dolarów, a rakieta Patriot zużyta na jego zestrzelenie około 4 milionów dolarów. Przeciętny Amerykanin słyszy, od początku wojny USA przepaliło już ponad 20 miliardów dolarów na działania militarne, a Ministerstwo Obrony chce kolejnych 200 miliardów i to kolejny kredyt przy zadłużeniu państwa rzędu 39 bilionów dolarów i zapasach rakiet na bardzo niskich poziomach. Osoby planujące, nawet przy takim prezydencie jak Donald Trump, muszą mu mówić: nie możemy wyprodukować tyle rakiet w tak krótkim czasie, bo za chwilę nie będziemy mieli czym się skutecznie bronić przed potencjalnym poważnym atakiem. Skutki widać już teraz. Żelazna kopuła robi się coraz bardziej dziurawa. Na początku Iran wysłał drony i rakiety balistyczne, także z przykładowych 100 pocisków większość była zestrzeliwana. Izrael mógł mówić: jesteśmy potężni. Tylko jedna rakieta doleciała. Teraz przy zmasowanych salwach część uderzeń przebija się przez obronę, a zniszczenia są coraz poważniejsze. Rakiety trafiły m.in. w domy mieszkalne w Beit Shemesh, zabiły ludzi w synagodze i uszkodziły budynki w centrum kraju. To już nie są pojedyncze incydenty. Jeden pocisk na 100, tylko coraz więcej ofiar i zniszczeń. To pierwszy raz od dekad, kiedy Iran w odpowiedzi na uderzenia USA i Izraela odpowiada tak zmasowanym ogniem, że wielowarstwowa obrona Izraela po prostu przestała być skuteczna. Jeszcze niedawno Tel Awiw, polityczna i gospodarcza perła w koronie Izraela, była praktycznie nietykalna dzięki żelaznej kopule. Dziś irańskie salwy przewijają się do samego serca państwa i powodują tam zniszczenia większe niż w jakimkolwiek ataku rakietowym od czasu uruchomienia systemu w 2011 roku. Żelazna kopuła z symbolu nietykalności staje się systemem, który tylko ogranicza straty, a nie jest w stanie już neutralizować wszystkich uderzeń. Sojusznicy USA w Zatoce, Katar, Emiraty, Kuwejt odczuwają to jeszcze bardziej. Iran zaatakował Zjednoczone Emiraty Arabskie 167 rakietami i wysłał ponad 500 dronów. Kuwejt 90 rakiet i ponad 280 dronów. Katar 65 rakiet i 12 dronów. Efektem są uszkodzenia lotniska w Abu Dhabi i Dubaju, pożary w porcie Jebel Ali, trafione hotele i instalacje naftowe. Dla tych państw oznacza to jednocześnie ogromne straty ekonomiczne i szybkie zużywanie się rakiet obronnych. Poza Izraelem praktycznie cała
obrona przeciwlotnicza opiera się na rakietach produkowanych w USA. A skoro Amerykanie nie nadążają z produkcją nawet dla siebie, to jak mają jeszcze zaopatrywać sojuszników? Ukraina została w praktyce porzucona przez Biały Dom, bo rosyjska armia okazała się zbyt trudna do szybkiego rozbicia, a zapotrzebowanie Ukrainy na rakiety obrony powietrznej dawno przekroczyły moce produkcyjne i opłacalność zdaniem Waszyngtonu. Coraz częściej dylematem dla Waszyngtonu będzie, czy te rakiety sprzedawać sojusznikowi, czy zatrzymać dla siebie, bo nawet my nie mamy ich dość. Iran natomiast ma zapasy i wszystkie poważne analizy pokazują, że nawet mniej zaawansowany sprzęt i tańsze rakiety może produkować tanio i na masową skalę. A do tego dochodzą ciężkie rakiety balistyczne i hipersoniczne pociski, które już zdążyły przebić się przez obronę i zrobić poważne zniszczenia w infrastrukturze i celach wojskowych. Gdy Donald Trump mówi, że zrówna z ziemią irańskie elektrownie, zaczynając od największej, jeśli w ciągu 48 godzin nie zostanie całkowicie otwarta cieśnina Ormus, to jest to raczej groźba bez pokrycia. Może zniszczyć placówki produkujące prąd, wodę i uderzyć w cywilów. Ale Iran odpowiada listą precyzyjnie wybranych celów. Parlament i wojsko Iranu mówią wprost, że jeśli USA zniszczą irańskie elektrownie, celem staną się wszystkie powiązane z Ameryką instalacje energetyczne, od solarnie, rurociągi i systemy IT w całym regionie. Taktyka USA działa tylko wtedy, kiedy każdy ich atak nie powoduje dla nich ani dla sojuszników strat. A tutaj zaczyna być walka na wyniszczenie. Kto ucierpi na tym bardziej? Donald Trump w tej rozgrywce chciał zjednać sobie sojuszników NATO i grać Japonią oraz Wielką Brytanią. Ale każdy z nich liczy dziś nie tylko, co może zyskać, lecz przede wszystkim, ile straci prądu i gazu i bezpieczeństwa wewnętrznego. Najbliżej do złamania impasu są Katar i Emiraty. Mają najwięcej do stracenia z powodu zamknięcia Ormuzu i ataków na infrastrukturę. Ale jeśli otwarcie się przyłączą, to już wiedzą, że koszt będzie olbrzymi i że Iran, nawet konając, zrobi wszystko, by zadać jak największe straty właśnie im. Tu pojawia się jeszcze jeden ważny wątek. W tym ataku największym aktywnym sojusznikiem USA jest Izrael, który delikatnie mówiąc jest zachłanny i chciałby zdominować arabski świat. Katar czy Emiraty, decydując się na atak na Iran, podejmują więc też decyzję o umocnieniu swojego największego zagrożenia Izraela, który po wcześniejszych atakach można nazwać rekinem, który jeśli tylko poczuje krew, zaatakuje, wykorzystując okazję. Tutaj dochodzimy do kolejnego elementu. Cisi wspólnicy Iranu. Chiny oficjalnie mówią o pokoju i neutralności, ale od 2021 roku mają z Iranem 25-letnią umowę o wszechstronnej współpracy strategicznej, obejmującej energię, infrastrukturę i elementy wojskowe. W ramach tej osi Pekin wysłał do regionu okręt rozpoznawczy, który daje Iranowi dodatkowe oczy i uszy nad Ormuzem. A z pierwszych przecieków wynika, że Chiny mają też dostarczać Teheranowi kluczowe podzespoły elektroniczne. Pamiętacie, jak mówiłem, że Iran mógł wywieźć część złota do Rosji i że Moskwa od początku tej wojny wspiera Teheran wywiadem tak mocno, że Biały Dom próbował z Putinem dobić targu. Ograniczymy dane dla wywiadu Ukrainy, jeśli wy ograniczycie swoje dla Iranu. Dziś mamy kolejny element do tej współpracy. Z przecieków wynika, że Rosja nie tylko dzieli się z Iranem rozpoznaniem satelitarnym i danymi o ruchach okrętów USA, ale też pomaga w dronach. Financial Times opisuje operację wysyłki rosyjskiej bez załogowców do Iranu. Rosyjskie wersje szachedów mają mocniejsze silniki, lepszą nawigację, anteny z lepszą odpornością na zakłócenia, cięższe głowice i większą celność. Według zachodnich służb właśnie takie poprawione konstrukcje mogą trafić do Iranu, co uczyni Iran jeszcze bardziej groźnym przeciwnikiem. Do tego dochodzi zasada: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Po ataku Rosji na Ukrainę Ameryka zrobiła sobie z Ukrainy laboratorium, sprawdzając sprzęt oraz możliwości Rosji. Sankcyjnie i gospodarczo Rosja na tym straciła,
Ale to nie jest całkowita porażka. Największe przełomy Rosjan historycznie pojawiały się wtedy, gdy byli pod ogromną presją. Atak Napoleona. Szalony pomysł, by spalić Moskwę. Ciesz się naszą stolicą, tylko co będziesz jadł jako zwycięzca? Napoleon wrócił z garstką armii. Druga wojna światowa. Hitler zaatakował zacofaną i w sumie słabą Rosję. Niemiecka technologia w wielu przypadkach była przełomowa. Samoloty, pierwsze rakiety i stworzyli najlepszy czołg na tamte czasy. Rosja się obudziła, zaczęła produkować o wiele słabsze czołgi. Ich T-34 miało prawie wszystko gorsze, ale tempo produkcji i cena nie miały sobie równych. Do tego doszły Katiusze, proste wyrzutnie rakiet na ciężarówkach, które nie były technologicznie wyrafinowane, ale dawały taką masę ognia, że potrafiły rozjechać całe niemieckie zgrupowanie. Tuż po wojnie powstał AK-47. To też nie był najdoskonalszy karabin świata, ale stał się symbolem taniej, niezawodnej broni na masową skalę. Później był czas zimnej wojny, gdzie Rosja miała jedne z najlepszych akcji szpiegowskich. Ekonomicznie nie mogła się równać ze Stanami Zjednoczonymi, ale nieraz pokazała, że jeśli brakuje pieniędzy, dziurę załatamy wywiadem, zdobędziemy plany najnowszych technologii i wdrożymy u siebie. Czemu znowu opowiadam wam, co było kiedyś? Bo wszyscy starają się kreować Rosję jako przegrywa. Taka narracja powoduje, że zaczynasz lekceważyć przeciwnika. A historycznie prawie zawsze źle to się kończyło. Gospodarczo Rosja straciła po agresji, ale wojna na Ukrainie to symulacja z całym NATO i Ameryką. Sytuacja zmusiła Rosję do współpracy z krajami, z którymi najprawdopodobniej nigdy nie nawiązałaby współpracy. I dzięki tej sytuacji takiego sojusznika zyskał Iran. Iran ma za sobą długą historię wielu wojen i najazdów. Od Aleksandra przez Arabów, Turków i Mongołów. I za każdym razem, mimo ogromnych strat, utrzymał własną tożsamość i odbudował państwo. Podczas 8-letniej wojny z Irakiem Iran pokazał, że potrafi wytrzymać długotrwały, krwawy konflikt i mimo przewagi sprzętowej przeciwnika utrzymać front, opierając się na mobilizacji społeczeństwa i gotowości do ogromnych poświęceń. Trump sprzedaje wam mit o obaleniu reżimu. Tylko Iran był demokratyczny. W 1953 roku Wielka Brytania i USA zorganizowały zamach na premiera Mohammeda Mossadegha, który chciałby Iran odzyskał kontrolę nad własną ropą. Powstanie religijnego reżimu w 1979 roku to była forma obrony państwa przed utratą tożsamości i ograbieniem. Demokracja nie pasowała Ameryce, bo na tym nie zarabiała. Teraz nie pasuje im reżim, bo nadal nie zarabia. Dla nich demokracja to kraj, gdzie jest wybrany władca, jakiego oni zaakceptują. Czyli powie, to co moje, to wasze, a to co wasze, to nie moje. Saddam Hussein od początku, czyli od 1979 roku, był dyktatorem, ale dla USA przez lata był demokratycznym dyktatorem, bo sprzedawał ropę na zasadach, jakie ustalały amerykańskie koncerny naftowe. Gdy w 2000 roku zmienił rozliczenia za ropę z dolara na euro, Irak stał się reżimem z dyktatorem, którego trzeba zaatakować, bo buduje bombę atomową, której nigdy nie znaleziono. A teraz wiemy, że Donald Trump mówi, że przestanie atakować Iran, jeśli będzie tam demokratyczny dyktator, zatwierdzony przez niego. I tak, rozważamy zarządzanie irańską ropą dla ich dobra. I tu zaczyna się pułapka, jaką USA same na siebie zastawiły. Zaatakowały Iran i nie mają kontroli nad tym, kiedy skończy się ten konflikt. Atak na Iran wzmocnił znacznie Rosję. Ona jest największym beneficjentem tej wojny. Wręcz Putin złapał znowu wiatr w żagle. Na własne życzenie USA stworzyły laboratorium dla Rosji i Chin, które skanują, mierzą, ważą wszystkie najlepsze zabawki, jakie mają Stany Zjednoczone. I jest już pierwszy przełomowy efekt. Potwierdzone trafienie F-35, samolotu, którego nie da się trafić. A jednak wzmianki Pentagonu mówią, że nic się nie stało, pilot wylądował. Stało się i to wiele więcej. Po wypowiedziach chińskich ekspertów można wnioskować, że to nie jest technologia, jaką Iran miał sam z siebie. To połączenie podczerwieni i jeszcze jakiejś technologii. Podczerwień ma duże ograniczenia
ciężko jej używać jako śledzenie na duże odległości. Nawet jeśli to połączenie przypadku, szczęścia, czy jakkolwiek chcecie to nazwać, dla Rosji i Chin i oczywiście Iranu, to jest jedno z najcenniejszych zdarzeń tego konfliktu i warte każdych pieniędzy. Teraz chodzi o to, by to trafienie odtworzyć, ulepszyć i wdrożyć do masowej produkcji. Jeśli to nie jest przypadek, to chyba jeszcze czarniejszy scenariusz dla Pentagonu. Właśnie takie zdarzenia powodują przerażenie w Pentagonie, o którym starają się mówić, nic się nie stało. Drugim przełomowym zdarzeniem jest awaria USS General L. Ford, a raczej dwie awarie i rosnąca lista usterek. To pokazuje, że zabawki USA są bardzo drogie, ale często bardzo awaryjne. Po prostu wadliwe. Wiele filmów o sprzęcie wojskowym to zwykłe fanbojostwo amerykańskiego arsenału. A ja nie mam drużyny, jestem tylko obserwatorem. Znowu pokażę wam przeszłość, by móc ocenić teraźniejszość i przyszłość. Na papierze F-4 nie miało sobie równych. Najlepszy samolot, jaki zbudowano, który nie był masowo w sumie testowany i rozpoczyna się konflikt w Wietnamie. F-4 mierzy się z MiG-iem 21, który można określić jako zacofane rosyjskie gniotca niełamiące. I szok. Statystyki dla Amerykanów były upokarzające. Dopiero po tej porażce powstało Top Gun i wtedy zaczęli odrabiać straty. Kolejny przykład. Karabin M16. Celniejszy, szybszy, achów i ochów nie było końca. Ale w dżungli wyszło, że kałasznikowa możesz brudzić, katować pogodowo i nadal z niego zabić przeciwnika. A M16 się zacina i możesz przez to zginąć. Słynna burza w pustyni i znowu zderzenie technologii. Super zaawansowany czołg amerykański. Wychodzi, że amerykański zaciera się przy drobnym piasku. Nie wiem czemu, mam zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości. Artykuł. Zanalizowano resztki Kinjała, rakiety hipersonicznej. Nie uwierzycie. To stary śmieć, są tam części, jakie jeszcze pamiętają ZSSR, gdzie ja do takiej informacji podchodzę z niepokojem, bo lata spełnia swoje zadanie i jest o wiele tańsze. Każda wojna nas uczy, że często broń nie musi być najlepsza, ale wystarczy, że jest odpowiednio skuteczna, tania i bezawaryjna. I tu wracamy na poligon w Iranie. Tomahawk, obronne rakiety THAAD i Patriot, super zaawansowane kontramasowe drony Iranu, rakiety balistyczne i możliwe, że zacofane rakiety hipersoniczne Farad 2. Ale wszystkie te sprzęty są nieporównywalnie tańsze niż amerykańskie. Jedne mają lepszą jakość, inne po prostu nadrabiają ilością. Efekt? Masowe zniszczenia sojuszników USA. Dziurawa żelazna kopuła. Staram się wam pokazać, że broń Iranu nie musi być najlepsza. Ważne, by spełniała swoje zadanie. Po ilości trafień i szybkości wyczerpywania zapasów rakiet obronnych USA i sojuszników widać, że spełnia swoje zadanie. Biały Dom w dużej mierze porzucił Ukrainę, ale teraz lawiruje. Ej, przydałoby nam się wasze doświadczenie z dronami. Jak wy to robicie? Jednocześnie Ukraina mówi, doceniamy waszą wcześniejszą pomoc i to, że byliście sojusznikiem. Ale co teraz, skoro wasz atak wzmocnił Putina jak nigdy, a on zarabia nawet 5 miliardów na ropie miesięcznie. I to jest węzeł gordyjski, którego nie da się teraz rozwiązać. Ostatnia rzecz, o której tylko wam sygnalnie wspomnę, to pieniądze i to, jak bardzo moim zdaniem eksperci nie doceniają mechanizmów, które Donald Trump już wbudował w system prawny USA. Dlatego uważam, że jego utrata władzy może być w dużej mierze iluzoryczna. Coraz częściej wychodzą na jaw tajemnicze transakcje powiązane z wojną i wyborami. Z idealnym timingiem, które dla USA są drobniakami. Kilkaset tysięcy, milion, maks kilkadziesiąt milionów. Ale mnie dużo bardziej interesują ruchy, których nie widać, bo są robione na poziomie, gdzie zyski liczy się już w miliardach. Mnie interesują właśnie te miliardy, bo one są już robione w tak zaawansowany sposób, że nie da się ich zobaczyć na Polimexie, ani w żadnym prostym raporcie giełdowym. Dałoby się to znaleźć, tylko przez śledztwo SEC. Ale prawo jest tak zmienione, że praktycznie nie wolno sprawdzać nic bez zgody Białego Domu. Ostatnia osoba, która się tego naprawdę podjęła,
Margaret Ryan, wybitna specjalistka, była Marines i sędzia wojskowa, za każdym razem, gdy trafiała na tropy związane z Białym Domem, dostawała sygnał. Nie wolno ci nawet patrzeć w tamtą stronę. Po pół roku złożyła rezygnację. Więc skoro była Marines, którzy słyną z tego, że nie poddają się łatwo, odpuściła, to znaczy, że sprawa była od początku bez szans na powodzenie. Dlaczego poruszam wam trop finansowy? Bo system demokracji w USA to już od dawna fikcja. Tam kapitał rządzi wszystkim, łącznie z wyborami. Czy korzystając z giełdy, znając decyzję Białego Domu, można zgromadzić takie pieniądze, że w połączeniu z lobbyingiem zbrojeniowym da się przy niskim poparciu przegrać, ale nie stracić władzy? Jeszcze tego nie wiem, ale sądzę, że niedługo się o tym przekonamy. Odroczenie w wykonaniu Trumpa to nie żadne dążenie do pokoju, ani strategia geniusza, tylko klasyczny skutek tego, że nie docenił przeciwnika i musi na szybko przeliczyć koszty. USA mają już za sobą element zaskoczenia. Na scenę weszli cisi wspólnicy Iranu. Doszły problemy z finansami i brak olśniewającego rezultatu, który miał pokazać wyższość amerykańskiej technologii. Opowiadanie o rozmowach, które nie istnieją, nie jest więc oznaką siły, tylko próbą zmiany optyki i ukrycia faktu, że groźby nie działają. Odroczenie bardziej wygląda jak bezradność ubrana w PR, a nie kontrolowana deeskalacja. Widać usilne próby zmiany przekazu, by wmówić wszystkim, że Ormus jest blokowany, bo Iran jest agresywny, a nie, że jest odpowiedzią na agresję USA. Jasne, Trump może postawić wszystko na jedną kartę i pchać tam wojsko. Jedno jest pewne, nie zmusi w ten sposób Iranu do uległości, a każdy kolejny atak wiąże się z kosztownym odwetem. Koszt odwetu w większości jest przerzucany na sojuszników. I to właśnie trzeba jakoś wytłumaczyć, że to zły Iran, a nie my. Przygotowanie rzetelnej analizy dla Was zajmuje mi więcej czasu niż zmiany decyzji Donalda Trumpa. W chwili, gdy nagrywam, on właśnie znowu zmienił decyzję i ogłosił kolejne odroczenie. Tym razem na 10 dni do 6 kwietnia. Tłumaczy to kolejnymi rozmowami, których nie ma, bo irańska strona wprost mówi: nie prowadzimy żadnych rozmów ani negocjacji z USA. To, że USA są w niemocy, powtarzam wam przez cały materiał. Ale mamy też drugi scenariusz. Trump, niezależnie od kosztów, szykuje się do inwazji. I tu już nie chodzi o to, czy ona się powiedzie, bo większość amerykańskich ekspertów uważa, że ten pomysł to absurd. 10 dni nie wystarczy na wyprodukowanie brakujących rakiet. Tu nie chodzi o to, że przez 10 dni będzie płynąć garstka 3000 amerykańskich żołnierzy. 10 dni jest po to, żeby wymyślić, jak to sprzedać światu. Że Ameryka w tym konflikcie jest obrońcą, a Iran jest agresorem. I jak opowiedzieć amerykańskim obywatelom, że to wszystko dla ich dobra. Chociaż od początku tej wojny oni tego nie kupują. Tak samo jak większość świata. Może poza Izraelem, który w tym konflikcie jest agresorem. Na samym początku pokazałem wam schemat odraczania. Kanada, Chiny, Wenezuela, Grenlandia. Mamy 2 odroczenia w sprawie Iranu. Trump szybciej potwierdza, że w tym jest schemat, niż ja jestem w stanie nagrać materiał. Iran wcale nie zamierza czekać 10 dni na wielkie objawienie Donalda Trumpa. On realizuje bardziej precyzyjne strategie na wielu frontach. Militarnie atakuje kolejne cele. Bazy USA w Katarze, Kuwejcie, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Radary systemu THAAD w Jordanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, lotnisko i infrastrukturę wojskową w regionie. Dyplomatycznie pokazuje: nie musisz nam płacić lub pomagać, ale musisz mówić prawdę. Po głośnych wystąpieniach premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, który krytykuje agresję USA, Iran ogłosił: dla Hiszpanii Ormus stoi otworem. Teraz do tego kręgu dołączyła Tajlandia. Ta taktyka jest śmiertelnie groźna i wyrafinowana. Zamiast kosztownej wojny wystarczy powiedzieć prawdę, która jest o wiele tańsza, ale wymaga skrytykowania Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa, który krytyki wręcz nie toleruje. Kolejnym taktycznym krokiem, groźniejszym niż przyłączenie się Huti czy ataki rakietami,
jest ciągłe granie na osłabienie petrodolara, gdzie Chiny pomagają, nie robiąc nic. Jak to możliwe, że nie robiąc nic? Bo oni rozwijają gospodarkę, szlaki handlowe i dzięki tej ciężkiej pracy ich waluta jest stabilniejsza. Co miesiąc rośnie pokrycie w złocie, a państwo, które ma kredyt w juanach, może spać spokojnie, a nie się głowić, co nowego jutro wymyśli Ameryka, że budżet mojego kraju się przez to posypie i obsługa długu pójdzie do góry. Media społecznościowe też robią swoje. Kilka tygodni temu opowiadałem wam, że po ataku nigdy nie widziałem jeszcze tylu krytycznych komentarzy związanych z USA. Teraz już nie widzę krytyki, tylko nienawiść. Amerykanka, była zwolenniczka MAGA, czyli ruchu Make America Great Again. Nagrała film, gdzie sąduje opinię o Amerykanach. Ludzie z całego świata w komentarzach mogli powiedzieć, co myślą. W YouTube Shorts powiedział: tak wiele krajów nas teraz otwarcie nienawidzi. Jeśli jedziesz za granicę, bardzo uważaj na siebie. A jeżeli jesteś zwolennikiem Donalda Trumpa, lepiej zachowaj to dla siebie za granicą. Wchodzimy w erę, gdzie wstyd być Amerykaninem. USA nie jest w stanie zadać śmiertelnej rany Iranowi. I to na pewno nie jest jeszcze koniec.